Co by Pan powiedział młodym ludziom, którzy szukają swojej pasji, próbują odkryć w życiu pasję, być może interesują się w jakiś sposób sztuką, ale boją się pójść tą drogą? To jest rzeźba, którą zrealizowałem 2 lata temu w Indiach, w New Delhi. Rzeźba odlana z 6,5 tony brązu. Róbcie swoje. Po prostu trzeba działać. To znaczy, to nie można myśleć o czymś i nie spróbować. Im większa pasja, tym więcej można w życiu osiągnąć. Witajcie, jest z nami Pan Tomasz Koclęga, wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, jest rzeźbiarzem, autorem pięknej wystawy, którą tu możemy spotkać. Gdyby Pan kilka słów mógł powiedzieć o swojej twórczości. W swojej twórczości koncentruję się na człowieku, więc generalnie są to rzeźby figuratywne, przedstawiające ludzi, którzy są wykonani w moim autorskim stylu, czyli pewnego rodzaju deformacji ekspresyjnej. Są to postaci, które przez swoje gesty wyrażają pewne emocje. Ja generalnie uważam, że aby dotrzeć do odbiorcy, trzeba zawrzeć pewną emocję w dziele. Jeżeli to dzieło nie ma pewnych emocji, ono jest głuche, ono nie oddziaływuje. No i myślę, że myślę, że w te prace zawierają to emocje. Ja się staram oczywiście w każdej pracy zawrzeć te emocje i przekazywać pewne treści, które są dla mnie istotne. Więc tutaj mamy pracę z kilku cykli. Tu jest ta praca ze szklaną kulą. To jest pewnego rodzaju taki dłuższy cykl prac, gdzie kontrastuje ludzkie ciało zdeformowane, które w pewien sposób jest niedoskonałe. Ale właściwie każdy z nas w jakimś sensie uważa się może niektórzy za doskonałych, ja na pewno sam siebie nie uważam. I kula, która jest doskonała. Tu jest z kolei podobna historia, tylko z kołem. Koło jest również doskonałe, tak. Ale również koło jest pewną nieskończonością, to jest pewien cykl, pewien krąg zataczający się w nieskończoność, powtarzający się. Kiedy narodziła się ta pasja u Pana? No, to jest dość dobre pytanie, ale to jest dość długa droga. Sztuką zainteresowałem się jako dziecko generalnie, no to chyba tak się u większości artystów dzieje, że to nie jest taki proces, że się ktoś przed studiami zdecydował, że pójdzie na studia artystyczne. To jest raczej proces, który trwa długie lata i w końcu kończy się tym podjęciem studiów, znaczy może nie kończy, zaczyna bardziej. Natomiast jeśli chodzi o rzeźbę, ja studiowałem grafikę, ale generalnie będąc studentem grafiki, w jakimś momencie cały czas wszystko koncentrowało się wokół form przestrzennych, trójwymiarowych. Tak. Wobec tego już i dyplom, właściwie może nie, że już. Dyplom był właściwie rzeźbiarski, mimo że był dyplomem z rysunku i z grafiki, to wszystko były rzeźby z papieru, a później właściwie po skończeniu studiów już właściwie nie tknąłem się niczego innego poza rzeźbą. Dzisiaj wykładam rzeźbę, a całe te 30 lat od ukończenia studiów zajmuję się rzeźbą. Co by Pan powiedział młodym ludziom, którzy szukają swojej pasji, próbują odkryć w życiu pasję, być może interesują się w jakiś sposób sztuką, ale boją się pójść tą drogą? No nie, ja bym powiedział tak, taki cytat, nie lękajcie się, z Jana Pawła II, akurat pomijając całą otoczkę wokół tego, po prostu nie lękajcie się, to znaczy róbcie swoje. Tak. To znaczy pracowałem i pracuję z młodzieżą. Pracowałem w liceum plastycznym, byłem nauczycielem rzeźby, wicedyrektorem, dyrektorem liceum plastycznego, teraz pracuję na uczelni artystycznej, na SP w Katowicach. Po prostu trzeba działać. To znaczy to nie można myśleć o czymś i nie spróbować. To znaczy nie można odkładać czegoś na jutro. Trzeba, jeśli mamy pomysł, trzeba działać, trzeba robić. I oczywiście zachęcam wszystkich do pójścia tą ścieżką akademicką również. To znaczy, jeśli są to bardzo młodzi ludzie, do szkół plastycznych średniego stopnia, do ogólnokształcących szkół pięknych, do liceów plastycznych lub, jeśli to jest młodzież trochę starsza, już na studia artystyczne, do różnego rodzaju szkół Akademii Sztuk Pięknych, bo ta ścieżka akademicka daje podwaliny pod świadomą twórczość. Oczywiście. Rzemiosła. Rzemiosło to myślę, że się uczy każdy twórca przez całe życie, ale to świadomość, co robić, czego nie robić, dlaczego robić i kim ja jestem i co chcę sobą osiągnąć. O czym chcę powiedzieć w kontekście sztuki, bo tworząc sztukę taką czy inną, zderzamy się z automatu ze wszystkimi dziełami wykonanymi przez największych mistrzów. Do tej pory, tak. W związku z czym to jest konfrontacja z całym światem z definicji. Żeby tą konfrontację
wygrać, no, trzeba mieć świadomość tego, co robię i co chcę przekazać. W związku z czym ta ścieżka akademicka jest najsensowniejszą drogą do poznania samego siebie i nabycia tej świadomości w kontekście tego, co już było. Czy pamięta Pan swoją pierwszą wystawę? Jakie były okoliczności jej zorganizowania? Ale mnie Pani zabiła teraz. Nie pamiętam. Albo jedną z pierwszych. Nie pamiętam pierwszej wystawy, bo pamiętam jedne z pierwszych, ale... Jedną z pierwszych. Jakie to były emocje? Tak, albo powiem taką... inaczej. Pamiętam taki moment. Kiedyś jako dziecko w szkole podstawowej, ponieważ bardzo chciałem, poszedłem do Domu Kultury, mieszkałem wtedy w Zawierciu, to jest na Śląsku. Tak. Poszedłem do Domu Kultury zapisać się na zajęcia plastyczne, ale się okazało, że te zajęcia się już kończą, bo to był jakiś tam koniec maja i coś tam. I nagle we wrześniu dostałem list z tego Domu Kultury, że mnie zapraszają na te zajęcia plastyczne. To było dla mnie coś takiego, jakbym dzisiaj dostał, nie wiem, na Biennale Wenecji zaproszenie. To było coś niewiarygodnego, to było coś niezwykłej rangi. Ja po prostu byłem taki, no, pełen entuzjazmu, poczułem się tak doceniony i tak ważny, że ja teraz pójdę i tam będę tworzył te swoje... Wtedy nie myślałem o rzeźbie w sumie. Malarstwo, rysunki i po prostu poszedłem tam i cały czas właśnie jakby te emocje są najważniejsze. Właśnie to były te emocje i ja myślę, że nieważne gdzie kto mieszka, nieważne czy jest w dużym mieście czy w małym, ważne, że coś chce osiągnąć. Ja później kiedyś pracowałem w Domu Kultury w takim małym mieście też na Śląsku, w Pyskowicach. To jest takie małe miasteczko, 20 000 ludzi. Przychodziły dziesiątki dzieci, które chciały coś zrobić. Później te dzieci poszły właśnie do liceum plastycznego, w którym ja pracowałem, później gdzieś tam na uczelnię. Także naprawdę, jeśli ktoś chce, to niech działa, niech robi, niech się pokazuje, niech stara się. A wracając do tego sedna, do tego pytania, to była jedna z tych wystaw właśnie w tym Domu Kultury, tylko nie pamiętam już kiedy, jak dokładnie. Pamiętam kilka z tych wystaw, ale nie wiem, która z nich była pierwsza, ale ja miałem wtedy kilkanaście lat. Dokładnie, dlatego pytam, że to nie jest łatwo pewnie zorganizować w tym wieku wystawę, ale bardzo myślę, że w żadnym wieku nie jest łatwo, ale w wieku takim młodzieżowym na pewno. Wiemy, że jest Pan też twórcą rzeźb o ogromnych rozmiarach. Gdyby Pan mógł powiedzieć kilka słów na ten temat. Oczywiście pasja do rzeźby przejawia się pasją do rzeźby i rozmiar jakby jest pochodną tej pasji. To znaczy im większa pasja, tym więcej można w życiu osiągnąć. Tak mi się wydaje. I to, co zaobserwowałem, że jak rozmawiam z różnymi ludźmi na świecie, w Korei, w Tajwanie czy w Hongkongu, w jakimś sensie nagle wyczuwają pewnego rodzaju energię, że ja jestem w to zaangażowany. I tak też się stało z tym przykładem. To jest rzeźba, którą zrealizowałem 2 lata temu w Indiach, w New Delhi. Rzeźba odlana z 6,5 tony brązu, gdzie zostałem zaproszony do konkursu na przedstawienie najpierw swojego dorobku, a później na podstawie dorobku moja praca została wybrana, projekt został wybrany do realizacji. W gruncie rzeczy to jest największa realizacja taka monumentalna moja, a zarazem jest to największa realizacja zagranicznego artysty w Indiach. Trzeba pamiętać, że Indie to jest mniej więcej 3-krotność Europy, więc to jest dość duży kraj, to jest taki subkontynent, więc to jest osiągnięcie jak dla mnie bardzo spore. Natomiast to wszystko jest pochodną właśnie pewnego autentycznego zaangażowania, to znaczy jeśli jest całym sobą zaangażowany w to, co się robi, to ta energia, mam wrażenie, również jest autentycznie odbierana przez odbiorców z zewnątrz. Jeżeli ja rozmawiam o swoich pracach, to być może dlatego dostałem to zlecenie, że właśnie ktoś zobaczył, że ja tym wszystkim po prostu żyję, że to jest pewna część mnie i być może dlatego w to uwierzył, że jestem w stanie to zrobić. Mówił Pan o tym, że rzeźby przekazują emocje. Jakie tutaj mamy emocje? Akurat tutaj te emocje są dość wyważone, bym powiedział, ponieważ ta praca nosi tytuł Wewnętrzny balans, czyli wewnętrzna równowaga, inner balance. Wewnętrzna równowaga dla mnie wydaje się być jednym z fundamentalnych elementów naszego bycia, do jestestwa, ponieważ każdy z nas szuka równowagi w każdym aspekcie swojego życia. To jest chociażby prosta równowaga pomiędzy aktywnością dzienną i snem. No jak zaburzymy, wiadomo, nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez snu. Jeżeli zaburzymy tą równowagę, to coś się chwieje. I szereg różnych aspektów życia, już nie będę wnikał w prywatności różnych osób i swoich, ale każdy ma swoją równowagę.
każdy w jakimś sensie jej szuka. Więc ta praca pokazuje człowieka, który próbuje w takim skupieniu wyważyć te dwie kule, które są różne, ale on szuka w tych kulach równowagi, balansu. No więc ta praca jest o tym, ona ma też taki kontemplacyjny charakter troszeczkę, może nie, te emocje tam nie buzują, one są może właśnie takie lekko wyhamowane po to, żeby się skoncentrować na tym aspekcie właśnie kontemplacji, wyważenia i takim wyciszeniu troszeczkę. Żeby tutaj nikt nie przeszedł obok tej pracy bezrefleksyjnie, prawda? Żeby każdy się zastanowił nad swoim życiem i nad tą równowagą. No można tak powiedzieć, aczkolwiek czy każdy się zastanowi, to wie Pani, to oczywiście nie jest takie, to nie jest takie pewne. Ja powiem anegdotę, kiedyś taką rzeźbę, a może ją tu znajdę, w Katowicach demontowałem. Gigantyczna, monumentalna, 5-metrowej wielkości głowa, która była też zainstalowana na podobnym drzewie w centrum Katowic. Demontowałem ją i pewna pani przechodzi i mówi, a co tu będzie? Ja mówię, proszę Panią, no to już było, to wisiało tutaj 1,5 roku na tym drzewie. A ta pani mówi, naprawdę? Ja mówię, no tak, naprawdę. Ja tu mieszkam i przechodzę codziennie, 2-3 razy dziennie i tego nie widziałam. Ja mówię, wie Pani, no trzeba podnieść głowy do góry. Bardzo Panu dziękuję. Mam nadzieję, że wiele młodych osób z tego skorzysta i zainspiruje Bardzo się. mi miło, wszystkich zachęcam do działania. Życzę Panu odkrywania cały czas nowych horyzontów, łamania stereotypów, poszukiwania własnej drogi i bardzo dziękuję za tyle cennych wskazówek. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Dziękuję.